Pan Bizacki? Tak, tak. Zapraszam. Już. Dobry. Dobra. Zostaw to! No kurde, zostaw, złodziejka! Dziś w odcinku klientka oddaje w zastaw znaleziony neseser. Co pani robi? Ile dostanę za ten neseser? Ziutek przyprowadza do Lombardu nietypowego kolegę. Tancerz zespołu zagranicznego. Good afternoon. Angelika prosi Mariusza o pomoc w poważnej sprawie. Angela, ja już skończyłem z takim życiem. Nie mogę ciągle wdawać się w awantury. Wiem, ale ostatni raz, proszę. Za kogo ty mnie masz? Za jakiegoś najemnika? Marysia jest zła na mamę o spotykanie się z innym mężczyzną. Nie szukaj mi nowego taty. Ale Marysia, uspokój się. Ja nie szukam dla ciebie nowego ojca, a dla siebie nowego faceta. Ja po prostu mam prawo do normalnego życia. Zrobić kawy? Jeszcze nie. Sprawdź najpierw, co Adek z tymi telefonami namieszał. Siedem, 8. Nie no, wszystko się zgadza. Wiesz, z Adkiem nigdy nic nie wiadomo. Da komuś... A dzień dobry. Co pani ma ciekawego? Co to jest? No, neseser. Sprzedaż, zastaw? No nie, ja mam problem. Dziecko się bawiło i poprzestawiało szyfry. Nie umiem tego teraz otworzyć. Tam są bardzo ważne dokumenty. No wie pani, z takimi rzeczami, no to bardziej do ślusarza albo, ja wiem, do jakiejś złotej rączki. No, tylko że ja nie mam pieniędzy. No to dziwne, no bo neseser wygląda na drogi. Ma pani rację. Dlatego szkoda byłoby go zepsuć, no nie? To ostatnie wspomnienie lepszych czasów. Zresztą nieważne. No, pomożecie? Nawet nie wiem, czy on należy do pani. To jest męski neseser. Męża. On wyjechał w delegację. No proszę was. Halo. Tak. No, właśnie państwo pomagają mi otworzyć tę cholerną teczkę. Co? Nie, nie martw się. Będę z pieniędzmi. Tak. Nie teraz. No to jak, pomożecie? Kobieta sprawiała wrażenie nieszczęśliwej, jakby się czegoś bała. Nieraz widzieliśmy takie sytuacje, ale jednak nie potrafiłem jej odmówić. Czekam na kontakt, pilnie. Dziękuję. Nie widziała pani takiego neseseru? Nie widziałam. Halo? Prosił pan o kontakt. Tak, to ja. Podwoził mnie pan dzisiaj rano na Bema. Pamięta pan? Być może, no tylu ludzi się wozi. No, z przystanku na Plisackiej. Szary garnitur. Poprosiłem podwiezienie pod samą klatkę. Powiedz pan lepiej, o co biega. Wie pan, ja chyba u pana zostawiłem w samochodzie neseser. Ja niczego nie znalazłem. No pewien jest pan? Może jestem, może nie jestem. Proszę pana, ja mogę panu coś zapłacić, no znaleźne. To jest bardzo ważna sprawa. Panie, to mnie pańskie znalezienie mówi, że nie znalazłem. To nie znalazłem, daj pan ludziom pracować, co? Gotowe. Zgadza się? Są.
Co takiego? No, leki dla męża i dokumenty. Wyjechał sobie w delegację, a teraz dosyłaj mu wszystko. Tylko jak faksem? Skany można. No i leki kurierem. No jasne, wszystko można. Tylko za co? Miały być pieniądze, ale oczywiście nie ma. Pewnie skitrał gdzieś indziej, albo znowu kłamie. Co ja się z nim mam? O kim pani mówi, o mężu? Nieważne. Dziękuję za pomoc. Co pani robi? Mam lepszy pomysł. Ile dostanę za ten neseser? No to mnie kompletnie zaskoczyło. Byłem skłonny uwierzyć tej kobiecie, a tu nagle taka wolta. No nie wiem, to jest dosyć dziwna sytuacja. Proszę pana, najważniejsze są leki i dokumenty. Neseser nie jest taki ważny. Ale pani po prostu musi zrozumieć, że my nie mamy pewności, czy ten neseser należy do pani. Do męża, no mówiłam przecież. Zresztą, co to za różnica? Zostawił mnie samą, bez pieniędzy. Za coś muszę żyć. Mogę wziąć w zastaw. O nic innego nie proszę. 200 złotych. Cudownie. Jak mąż wróci, to na pewno go wykupimy. Podpis. Tu. I to dla pani. Dziękuję bardzo. Dziękuję za pomoc. Do widzenia. Do widzenia. Panie Ziutku, znowu... Panie Mariuszu, to tylko tak wyjątkowo, no. Rozumie pan? To sprawa międzynarodowa. Dyplomatyczna, można powiedzieć. A gdzie mi pan te buty na blat kładzie? No co, no. A blat, to przecież nie stół. Panie Ziutku, ale doskonale pan wie, że nie przyjmujemy części garderoby. Ale przecież to nie garderoba. A co? To? Sprzęt artystyczny, pani Angeliko. Ziutek przypomniał sobie o starych numerach. O, za długo był spokój. Widać, ciągnie wilka do lasu. Bałam się tylko, jak na to zareaguje pani Grażynka. No i że znowu będzie dym. No, coś panu nie idzie. Bo wyszedłem z sprawy. Ale jak troszkę potrenuję, to zobaczycie, no. Znam takiego jednego kolesia, który mnie nauczy. Panie Ziutku, niech pan lepiej powie, skąd pan wziął te buty. No przecież to od razu widać, że to nie pana. Wczoraj spotkałem takiego jednego. Mówił nie po polsku. Widać było, że człowiek potrzebujący. No to co miałem zrobić? No, trzeba było mu pomóc. To wziąłem go do baru, a pieniędzy miał jak lodu. A, i skorzystał pan. A co? A pan by nie skorzystał? No, pan by zostawił człowieka samego w obcym kraju? A no Co? tak, no bo z pana przecież jest taki miłosierny Samarytanin. Kto? Nieważne. No, siedzimy sobie, piwko jedno, piwko drugie. I tak po piwku, no i rano budzę się na ławce. Sam. Nie sam, z butami w garści. No, Ziutek to jest aparat. Zawsze odwali jakiś numer. Wzięliśmy te buty, bo wyglądały na cenne. Takie rzeczy robi się na zamówienie. Nie chcieliśmy, żeby zaginęły. No a Ziutek miał odnaleźć właściciela. No halo? No siema, to co, o której? Nie, dopiero po pracy, wcześniej się nie wyrwę. No dobra, no bo wiesz, no ja już czekam na ciebie. Wiesz gdzie. No to się pośpiesz. Cześć.
Co, babski wypad na miasto? A nie, dzisiaj grzecznie. W domku posiedzimy. Jak chcesz, to w sumie możesz iść. Ja wszystko ogarnę. Naprawdę? No tak, no wiesz, już chyba nic ciekawszego się nie wydarzy. No tak. No to dzięki. No, proszę. A co miałem powiedzieć? No oczywiście, że sam bym się do nich chętnie przyłączył. Ale nikt mnie nie zaprosił. Angelika z przyjaciółką chciały spędzić miły wieczór przy kieliszku wina, filmie i pogaduszkach. No i jak tam między wami w ogóle? Co? No żadne między nami, Kaśka, no co ty? No co? Ile będziesz jeszcze czekała? O, cześć, Ciocia. O, cześć młoda, co tam? Szyj piątkę. Mam coś dla ciebie, wiesz? Prosto z Berlina. Byłaś w Berlinie? No a jak? Ciotuchna zaczyna robić międzynarodową karierę. Zaraz ci pokażę. Zobacz. O, tutaj napisali, że jestem gwiazdą wieczoru. Bo, ale zaje sztos. Maryśka, jak ty mówisz, co? No daj spokój, nie możesz taka sztywniara. A wtedy nie byłyście razem w teatrze? Nie no, miałyśmy iść, ale potem ten koncert, no i nie chciałam, żeby się bilety zmarnowały. Spokojnie, mała, tak? Ale oszukałaś mnie. Maryśka, daj spokój. Z kim byłaś wtedy w teatrze? Maryśka, ja nie muszę się przed tobą tłumaczyć. Dzięki, Kaśka. Sorry, no. Marysi chodziło o wieczór, kiedy wymknęłam się z Cezarem. Kaśka mnie wsypała. No ale pretensje to mogę mieć tylko do siebie. Kłamstwo ma zawsze krótkie nogi. Pani Lucyna usiłowała zorientować się, co za leki znalazły się w jej posiadaniu, kiedy do mieszkania wszedł jej były mąż. Cześć. Znowu ty? Mówiłam ci, że masz mi oddać klucze? Tak witasz męża? Byłego męża. Paweł, nie możesz mnie nachodzić w moim własnym mieszkaniu. Będzie twoje, jak się rozliczysz, rozumiesz? O co chodziło przez telefon? Z tymi pieniędzmi? Masz je? Proszę. Dwie stówy? Tylko tyle? Żarty sobie stroisz? A skąd niby mam wziąć? Gówno mnie to obchodzi! Hej, Milena śpi. Co mnie ten bachor? Hajs kołować miałaś. Przecież robię co mogę. Postaraj się lepiej, bo inaczej sobie pogadamy. Przestanę być miły. A to co? Nie twoja sprawa. Tak? To zobaczymy. Zostaw to dla Mileny. Tym lepiej się postarasz. Dostaniesz, jak uregulujesz dług. Grzeczniej trochę, Hajs, jak najszybciej. I to szybko, wiesz, gdzie mnie szukać. Kolejnego dnia przed pracą Angelika wybrała się na pocztę. Była w złym humorze, wciąż rozpamiętywała wczorajszą sprzeczkę z Marysią. No co tam? No, idę do pracy. Coś się stało? No trudno, ja się teraz nie wrócę. No Marysia, dziecko, no to trzeba było się spakować wczoraj, jak się prosiłam, a nie dzisiaj rano. No myśl czasami. No. Mógłby pan uważać. Ale nie no, odejdzie się. Po prostu następnym razem proszę się rozejrzeć, zanim pan kogoś staranuje. Cholera. To był ten neseser. Na 100%. Nie mogło być pomyłki. Od razu zadzwoniłam do właściciela. Facet bardzo się ucieszył. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani do mnie telefonowała w sprawie neseseru. Ale
szybko pan przyszedł. Przyszedłem najszybciej jak mogę. Czy mogłaby mi go pani pokazać? Jasne. To ten? Tak, to moja własność. Tak? A jak pan poznał? Widzi pan, tu jest takie drobne zarysowanie. Taki defekt. A poza tym mogę panu powiedzieć, co jest w środku. Lekarstwa i dokumenty zaadresowane do mojej kancelarii. No, zgadza się, ale niestety nie możemy panu wydać nesesera. A czemu to? No bo Momencik. A skąd pan wiedział, co jest w środku? musieliśmy otworzyć. Jak to, mój neseser? Tak, na wyraźną prośbę pańskiej żony. Proszę pana, moja żona jest teraz przy naszym chorym dziecku w szpitalu. Ona by was tu na pewno nie odwiedzała. Ktokolwiek to był, podał się za właścicielkę. A ściślej mówiąc, za żonę właściciela. To jest jakieś nieporozumienie, co najmniej. Proszę pana, my musimy sprawdzić każdy towar, który przyjmujemy do lombardu. W środku może być, nie wiem, bomba, cokolwiek. Możemy wydać towar tylko osobie, która go zastawiła. Pan chyba żartuje. Ta pani podpisała oświadczenie, że jest właścicielką. No dobrze. Mi nie zależy na tym neseserze, tylko na jego zawartości, a tak konkretnie na lekach. A, no to właśnie leki zabrała ta kobieta, która podała się za właścicielkę. Co? Jakim prawem? Proszę pana, przecież my nie możemy zabronić ludziom zostawiać rzeczy. No, przyszła z neseserem. No. W takim razie proszę o adres tej osoby. Przykro mi, ale nie możemy panu pomóc. Obowiązuje nas ustawa o ochronie danych osobowych, a mieliśmy z tego powodu już kiedyś prawne problemy. Akurat na prawie to ja się trochę znam. Jestem adwokatem. No to czemu pan nie zadzwoni na policję? To jest skomplikowane. Te leki są przeznaczone dla mojej chorej córki. Bardzo drogie leki. Pieniądze nie są tutaj ważne. Chodzi o to, że te leki w Polsce nie są jeszcze dopuszczone do obrotu. A, no to skąd pan je wziął? Sprowadziłem z Nowej Zelandii. Nielegalnie. Ja nie mam wyboru. Bez nich moja córka może umrzeć. A nie może pan ich znowu sprowadzić? To jest niemożliwe. Przynajmniej nie teraz, a tu liczy się każdy dzień. Dlatego bardzo was proszę, dajcie mi adres do tej kobiety. Ja mogę pójść do tej kobiety. Wtedy wszystko będzie grało. Dziękuję. Rozumieliśmy tego faceta. Dla własnego dziecka każdy zrobi wszystko. No i wyglądało na to, że tamta babka była złodziejką. Miałam tylko nadzieję, że mecenas nie narobi nam kłopotów. Dobry. Panie Mariuszku, mam go. Kogo? Cały i zdrowy. No jak to kogo? No, człowieka od butów, no. Mordko jedynaty. Zobacz pan, jak malowany tancerz zespołu zagranicznego. Good afternoon. A jak wy się dogadujecie? Przecież pan nie zna angielskiego. Jak? Normalnie, no. Jedno piwko, drugie piwko, trzecie piwko. No i od razu człowiek jest tym Poliglotą, panie Ziutku, no, poliglotą. poliglotą, no. Słuchaj, Mordko, pokaż panu Mariuszowi, jak tańczysz. Niech no. pan da spokój. Niech... No weź, no. Tańce, szwanse, kapisze, no. No bijesz normalnie, pokaż panu Mariuszowi też, no. No, tańce, tańce. O! To jak? No! Imponujące. No i... Jak śmiga, no! Normalnie. A powiedział, że mnie nauczy, jak tylko znajdą się buty. No, i się znalazły. O, Holy shit, my shoes! Musi pan oddać pożyczkę. no ale, panie Mariuszu, no i nie mam jeszcze środków, no. Panie Ziutku, pan przegina. Meine Kollegen bezahlen eine Düchen, verstehen?
Eine dychen. No. What? He has to pay 10 złotych. He's taken the loan. I have no money. I'm done. No, panie Ziutku, przegina pan. No i co? Nie odda pan butów. Oddam, bo to nie jest jego wina. Opowiem wszystko o pańskiej żonie. Panie Mariuszu, a gdzie męska solidarność? Dla pańskiego dobra. Dla mojego dobra. Tak. Nie, musimy iść już, bo moja żona może przyjść. Idziemy. I don't understand. Nie, a nie wstajnie jakieś tam, tylko musimy chodu, no. Rozumiesz? Just a minute. Could you please give me a loan? Sure. How much for that? Trafił swój na swego. Cały świat jest pełen Ziutków. To nie tylko nasza specjalność. Dałem im 300 wypożyczki pod ten sygnet, nie licząc tej dyszki prowizji. No i poszli w tango. Angelika tymczasem odwiedziła nieuczciwą klientkę Lombardu, by rozmówić się na temat zastawionego przez nią neseseru. To pani? O co chodzi? Znalazł się właściciel nesesera. Jaki właściciel jakiego nesesera? No tego nesesera, które pani u nas zastawiła. Nie mam o czym rozmawiać, proszę dać mi spokój. Proszę pani, ja wiem, że to jest niezręczna sytuacja, ale to jest bardzo ważne. Pozwoli. Co pan mnie śledził? Przykro mi, ale byłem zmuszony. Te leki są dla mnie naprawdę bardzo ważne. Proszę, niech mi pani je odda. Dość tego! Nie, niech pani zrozumie. To nie o to chodzi. To są leki, które są bardzo ważne dla mojej córki. One mogą uratować jej życie. Pani musi mi je oddać. Po dobroci albo z policją. Mecenas zagrał wabank. Nie mógł wezwać policji. Jako prawnik wiedział, że oni by te leki zabezpieczyli jako dowód w sprawie, a jego córka nie mogła czekać. Na szczęście kobieta się wystraszyła. Proszę pana, ja bardzo przepraszam, że się połasiłam na ten neseser, ale to naprawdę nie z chciwości. Ja naprawdę nie wiem już, co Nieważne, robić. dostałaby pani znaleźne. Ale kiedy ja potrzebowałam pieniędzy od razu, no to po prostu wzięłam. Proszę pani, mnie zależy tylko na lekach. Tylko że ja już ich nie mam. Jak to? No Wyrzuciła pani? nie, mój mąż mi zabrał, to znaczy mój były mąż. Rozstaliśmy się, bo mnie tłukł. A teraz ciągle nachodzi. Ale to pani musi się zwrócić po pomoc. Są odpowiednie organizacje. On nie może... Ale ja muszę mu zwrócić te pieniądze. Sąd tak kazał. Prawo jest po jego stronie. Nie, prawo nie jest po stronie nikogo, kto się znęca. Zaraz, niech pani najpierw odda nam leki. Ja nie chcę sprawiać pani dodatkowego kłopotu. Zabiorę je i zniknę. No ale przecież mówiłam, że ja już tych leków nie mam. Naprawdę on mi je zabrał, wszystko mi zabiera. Pieniądze, rzeczy. On tu mieszka? Skąd? Mogę wam powiedzieć, gdzie on bywa. On zazwyczaj przesiaduje u Buka. U kogo? W zakładzie bukmacherskim. Tak, na Boja 2 ulice stąd. To jest hazardzista. Wszystko przepuszcza. Od początku wiedziałam, że babka coś kręci, a mimo to czułam do niej sympatię. Teraz dowiedziałam się dlaczego. Chciałam jej pomóc, ale musieliśmy odzyskać leki. Dała nam zdjęcie swojego byłego i poszliśmy do bukmachera. Co, nie zrobiłeś sobie herbaty? Zrobić ci? Może chcesz coś jeść? Nie, dziękuję. Nie jestem głodna. Jadłam w szkole. A gdzie jest ten bukiet? Jaki bukiet? No ten, co tutaj stał. Mama go dostała? Skąd ci to przyszło do głowy? Może ma jakiegoś tajemniczego wielbiciela? Nic o tym nie wiem. Albo nowego faceta? Dziwnie się zachowuje. Marysiu, ja i twoja mama przyjaźnimy się. Gdyby ktoś nowy pojawił się w jej życiu, na pewno by mi powiedziała. Tak zachowują się przyjaciele. Nie bądź tego taki pewien. O co ci chodzi? Mama kłamie. Oszukuje mnie, więc ciebie pewnie też. Marysiu, nie wolno tak mówić o mamie. A jej wolno kłamać?
Marysia widziała więcej niż się Angelice wydawało. Angela powinna z nią poważnie porozmawiać. Tylko nie wiedziałem, jak jej o tym powiedzieć, żeby się nie wściekła. Poczekaj, musimy pogadać, no. Proszę pana, wziął pan coś, co nie należy do pana. Te leki są bardzo ważne. Co się pan wpier... To sprawy między mną a żoną. Byłą żoną. Wszystko jedno. To jej lekarstwa. A wam radzę się nie wtrącać. Pańska była żona przez przypadek weszła w posiadanie moich leków. One są przeznaczone dla mojej chorej córki. Mogą uratować jej życie. Ta? Nic nie mówiła. A ile pan dajesz za te leki? Oczywiście dostanie pan znaleźne. Ale to chyba ona powinna dostać, bo ona znalazła. Nie wcinaj się. Proszę pani, ja chcę jak najszybciej zakończyć tę sprawę. Ile pan chce? 300 i zapominamy o sprawie. Dobra, ja tylko muszę pójść do bankomatu. Poczeka pan? A mnie się nigdzie nie spieszy. Tam ma pan bankomat. Chodźmy. Bezczelność. Co za obrzydliwy, śliski gość. W życiu nie chciałabym mieć z takim nic do czynienia. Co ta babka w nim widziała? Z drugiej strony, miłość nie wybiera. Sama coś o tym wiem. Proszę, 300. Widzę, że ci bardzo zależy. Coś czuję, że przestrzeliłem. Co pan ma na myśli? Dałbyś 2 razy więcej. Proszę pana, to jest naprawdę sprawa życia i śmierci. 3 razy więcej? Ej, gościu, nie przeginaj, bo się przeliczysz. Bierz pieniądze. Wezmę, ale nie takie drobne. Bekniesz za to. A co, pójdziecie na psiarnię? Jak do tej pory nie poszliście, to coś z tymi lekami jest nie tak. Słuchaj, no ty! Trzymaj swoją kobietę krótko, bo się nie dogadamy. Już się dogadaliśmy. Nie sądzę. Stawka wzrosła. Przynieś 3000, to się dogadamy. Niech pan zaczeka. No. Łapska przy sobie! Wie pan co? To jest napaść. Ja tu przyjdę z policją. A co mi zrobicie? Ja się tylko broniłem. Znajdę świadków. Dobra. Przyniosę panu te pieniądze. Wrócę tu za godzinę. A jak nie, to wyrzucę piguły do rzeki. Córeczka nie doczeka się na lekarstwa. Nic mnie tak nie wkurza jak takie dupki. Gość był strasznym Ze szkodzenia ludziom zrobił sobie hobby. Angelika nie potrafiła pogodzić się z szantażem. Postanowiła załatwić sprawy w inny sposób. Miała na to tylko godzinę. No dobrze, ale co ja miałbym zrobić? Pojedź tam i zrób z nim porządek. Masz swoje sposoby. Angela, ja już skończyłem z takim życiem. Nie mogę ciągle wdawać się w awanturę. Wiem, ale ostatni raz, proszę. Za kogo ty mnie masz? Za jakiegoś najemnika? No, nie jesteś nim. Przegięłaś. Przepraszam, masz rację. Po prostu nie ma innego sposobu. Proszę cię. Palnęłam gafę. Widziałam, że było mu przykro. No ale sprawy nie można było załatwić inaczej niż siłą. A, dobrze, że pan jest. Ja mam pieniądze, ale boję się, że ten może chcieć więcej. Rozumie pan? Za mnie to nie interesuje, ja mam konkretną robotę do zrobienia. Jak to? Jaką robotę? Miejmy to za sobą, gdzie on jest? O, ten. No witam. Jest kasa? Jest. A teraz zrobisz wszystko, o co cię pan poprosi. No, miałyśmy razem iść po buty, nie pamiętasz? Faktycznie. Ale teraz nie możemy, no bo Mariusz wyszedł i musimy na niego poczekać. No to pewnie, no. Dzień dobry. Jaki piękny kwiat. To dla narzeczonej, tak? Nie, no dla ciebie. A co to za okazja? No, chyba dzisiaj nie jest 8 marca. Żartowniś z pana. Żartowniś? O co chodzi?
A, ten pierścionek, o który pan pytał, no to niestety, ale przyszedł właściciel i wykupił. No ale jaki pierścionek? O czym ty mówisz? Zaręczynowy. Miał się pan zastanowić. No, ale jak będziemy mieć tylko coś podobnego, to na pewno do pana zadzwonię, tak? Tak, rozumiem. W takim razie, no trudno. To będziemy w kontakcie. Do widzenia. A, no i róże proszę dać narzeczonej. Ja panu sprzedam pierścionek bez kwiatka. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Cezary nie mógł przyjść w gorszym momencie. Robiłam z siebie idiotkę, ale i tak czułam, że Marysia się nie dała nabrać. Spodziewałam się kwasów. O, jest Mariusz, zaraz będziemy mogły pójść. No dobra, już trudno, muszę iść na trening. Zaraz, a buty? Może kiedy indziej, trening jest ważniejszy. Spotkamy się w domu, pa. Pa. Udało się? Tak, dzięki panu Mariuszowi. Usadził tego cwaniaka w sekundę. Naprawdę nie wiem, jak mam panu podziękować. Powiedziałem, nie ma za co. Należało się łobuzowi. Tak czy inaczej, w razie jakichkolwiek problemów prawnych, proszę się do mnie zgłaszać. Mam wobec państwa dług i z przyjemnością go spłacę. Oto moja wizytówka. Będziemy pamiętać. Ja też będę o tym pamiętać i wam tego nie zapomnę. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Mariusz, dziękuję. Powiedziałem, że nie ma za co. Trzeba komuś dać w zęby jeszcze? Drobiazg. Już się nie wściekaj. Pomogłeś. To był ostatni raz. Mam dość takiej roli. Nie będę robił za karzącą rękę sprawiedliwości. Oczywiście cieszyłem się, że mogłem pomóc. Ale już mnie to męczyło. Przykro mi było, że Angelika widziała we mnie wyłącznie osiłka do bicia. Ale prawdę mówiąc, chyba sam na to zapracowałem. Po powrocie do domu Angelika musiała zmierzyć się z Marysią. Dziewczynka domyślała się, że w życiu matki pojawił się mężczyzna. Marysiu, Masz kochanka? skąd ci to przyszło do głowy? Nie rób ze mnie głupiej. A ten facet w Lombardzie ostatnio z różami? Widzieliśmy się tylko raz i to wszystko. Nie spotykamy się. Na słowo ci nie wierzę. Nieraz już mnie okłamałaś. Ale mówię prawdę, no. Między nami nic nie ma. Przynosi ci róże. Ciekawe dlaczego. No bo w dobrym tonie jest, kiedy mężczyzna przynosi kobiecie kwiat. Ale ja ci zabraniam, rozumiesz? Ej, ale ty mi niczego nie możesz zabronić. Ale ty nie możesz się z nim spotykać. Masz już męża. Dosyć tego. Nie szukaj mi nowego taty. Ale Marysia, uspokój się. Ja nie szukam dla ciebie nowego ojca, a dla siebie nowego faceta. Ja po prostu mam prawo do normalnego życia. Ale tu jest twoje normalne życie w domu. Ale ja nie jestem tylko sprzątaczką i twoją opiekunką. A to, że raz dała mi się zaprosić do teatru, to naprawdę nic nie znaczy. A za to do jakoś nigdy nie chodziłaś do teatru. Bo mnie nigdy nie zaprosił. Ucięłam dyskusję, ale czułam się z tym fatalnie. Niby nic złego nie zrobiłam, ale nie byłam w porządku wobec Marysi. W sumie oszukałam ją i teraz ponosiłam tego konsekwencje. Nie mam pieniędzy. Kogoś ty na mnie nasłała. Ciszej, obudź już dziecko. Nie obchodzi ten bachor. Jeżeli myślisz, że wymigasz się od płacenia, to się grubo mylisz. Nie myślę. Co tam mam roczesz? Nic. Ja tylko, że nie myślę. Nie? To kogoś nasłała na mnie. Mów! No nie, oni tylko chcieli Słyszysz? leki. Odpowiadaj! Oni chcieli tylko leki. Zobacz, co mi zrobili. Tego chciałaś? Nie, no coś ty. Ty pi...
Kolejny dzień rozpoczął się dla pracowników Lombardu wizytą nietypowego gościa. Dzień dobry. Nie wiem, czy taki dobry. W czym możemy pomóc? No zestaw chciałem wykupić. Ale zastaw może odebrać tylko osoba, która go zastawiła. W tym wypadku pan Liam. Ale pan Liam przepadł. Wczoraj wpadł na występ kompletnie nawalony, jakoś zatańczył na autopilocie, a potem znowu się zmył z jakimś strasznym knypkiem. A pewnie z Jutkiem. Pan go zna i wie pan, gdzie mogą być, tak? Gdzie może być, nie wiem. Niezbadane są jego ścieżki. No to może moglibyśmy zadzwonić do Grażynki. Ale najpierw muszę wiedzieć, o co chodzi. Proszę pana, Liam jest świetnym tancerzem. Jest gwiazdą, ale jest alkoholikiem. I niestety, jak znajdzie kompana do picia, to... A Ziutka nie trzeba było długo prosić. Panie, ja mam z nim taki krzyż. On ciągle mi znika z radaru. Tak samo wczoraj, dzisiaj. Dzisiaj mamy występ w Warszawie, a bez niego to wszystko przepadnie. A pan kim dla niego jest? No, jestem organizatorem całej trasy zespołu, w którym tańczy. A to nie możecie go jakoś zmusić, żeby się ogarnął, nie wiem, No jak? zawiesić na jakiś czas? Proszę pani, on jest legendą zespołu, on jest założycielem zespołu. Nie można go tak po prostu wywalić. To co? Zadzwonić do Grażynki? Zadzwoń. Zastanawiałem się, czy mam prawo oceniać Ziutka. No, tkwił w szponach nałogu, ale do tego wcale nie jest potrzebny miękki charakter. Pani Grażyna, poproszona przez Mariusza, przyprowadziła do Lombardu męża wraz z tajemniczym towarzyszem. Macie swoich gagatków. Ale Ziutka tu nie potrzebujemy. A co miałam zrobić? Zostawić go w domu? Żeby się zaraz urwał i poszedł w tango? Nie, no rację. Give me keys, man. Liam, are you totally full? We got show tonight, we got contract. Ty, Menago, wziął mnie, zapewnił, że mam w ogóle angaż i nauczył mnie nawet parę w ogóle tych no, ruchów, no, sztuczek, no. Pokażemy, no. Dość tych wygłupów. Dlaczego no? Ładnie tańczą. Jestem zanerwowa. Jeżeli kasa Ziutka się zgadza, to biorę Ziutka do domu. Koniec balu, panno Lalu. Idziemy. My też będziemy już iść. A to jeszcze sygnet. A, to ile za ten sygnet? 311 zł. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Come on, come on, come on, Liam. Come on, Liam. Come on. Go ahead. Patrz. Śmiesznie było z Ziutkami i tym tancerzem. Ale się skończyło. Ta kobieta była ewidentnie pobita i nie trudno było zgadnąć, przez kogo. Niepotrzebnie wam pomagałam. Teraz mam jeszcze większe problemy. Niepotrzebnie to pani wzięła nie swój neseser. Wziąłby ktoś inny. Przepraszam. Chodziło mi o to, że nie miała pani wyjścia. On musiał odzyskać te leki. Ale co ja mam zrobić? Ja nawet nie mam kogo prosić o pomoc. Ja już dłużej tego nie wytrzymam. To trzeba zgłosić. Przecież on się zemści. Na mnie i na dziecku. Ale on właśnie na tym strachu żaruje. Nieważne. Ja mam zastaw. Proszę. No, potrzebuję pieniędzy. Dobrze, zastaw przyjmiemy. Ale ja pani tak nie zostawię. Pomożemy pani. Jak? Strach paraliżował tę kobietę. Sama nie była w stanie nic zrobić. Na szczęście miałam plan. Wiedziałam, jak możemy jej pomóc. Bardzo mi przykro, ale nie mogę pani dać więcej. To jest zwykły metal, to nawet nie jest posrebrzany. W porządku, niczego więcej się nie spodziewałam. Wiem, że to zwykły szmelc. Mecenas przyjedzie wieczorem. Jaki mecenas? Olaf Bizacki, ten od leków. On jest adwokatem. Tak, mówił coś. Pomoże pani. Ale ja nie chcę. Ale on zrobi to za darmo. Jest nam to winien. Pani zresztą też. Nie, ale to nie o to chodzi. Ja się po prostu boję. Paweł się na mnie zemści. A co? Da się pani dalej zastraszać? Niech pani to zrobi dla siebie i dla dziecka. Nie chcę. Już nigdy więcej nie zrobi pani krzywdy. Pan go nie zna. Pomogę pani. Obiecuję.
A było mi już wszystko jedno. Ta kobieta była bezradna, a ja chciałem jej pomóc. Takie typy, jak jej były mąż, rozumieją tylko argument siły. Cześć. No, hej Angela, słuchaj, musimy się koniecznie spotkać. Kaśka, nie bardzo chcę, no. Przez ciebie mam kłopoty z Marysią. No wiem, no. Sorry, że wiesz, że ja nie chciałam. No właśnie dlatego chcę się z tobą zobaczyć. Może za kilka dni. Ale ja mam rozwiązanie. Jakie? Oj, powiem ci, jak się zobaczymy, no. To nie jest rozmowa na telefon. Dobra, słuchaj, spotkajmy się na króciutko po pracy, to ci wszystko wyjaśnię, dobra? Nie mogę. Mam coś do załatwienia po pracy. Zaczekaj. Angela, ja pójdę, sam to załatwię. Na pewno, ale może jednak na coś się przydam. Na pewno nam nie pomożesz. Idź z Kaśką. Dobra, no to będę. Ciągle byłam zła na Kaśkę. No i nie miałam pojęcia, jak ona miałaby rozwiązać moje problemy z Marysią. No ale poszłam. Musiałam się przynajmniej komuś wygadać. Proszę pani, mój szanowny poprzednik, mówiąc kolokwialnie, spaprał sprawę. Z tych dokumentów jasno wynika, że nie jest pani nic winna byłemu mężowi. No, ale to było jego mieszkanie. Niepotrzebnie wyraziła pani zgodę na rozwód bez orzeczenia o winie. Na szczęście jeszcze da się to odkręcić, szczególnie w świetle aktualnego postępowania pani byłego męża. I naprawdę nie będę mu nic winna? Jeśli udzieli mi pani pełnomocnictw, jestem w stanie tak poprowadzić sprawę, że to pani były mąż będzie płacił pani alimenty i pani córce. Wie pan, trudno nie przyjąć takiej oferty, ale obawiam się jego reakcji. Proszę się nie martwić. Nic złego pani się nie stanie. Cześć. Cześć. A co ty tu robisz? A ty? Ja czekam. No widzę, ale nie przypominam sobie, żebyśmy się umawiali. Nie na ciebie czekam, na Kaśkę. Umówiliśmy się. No to ciekawe, bo ze mną też się to umówiła. Nie cierpię takich zabaw wchowanego. Zostań. Proszę. Kaśka zabawiła się w swatkę. Moim kosztem. Z początku byłam na nią zła, ale później to nawet byłam jej wdzięczna. Ten Cezary to naprawdę fajny facet. Zupełnie inny niż ci, których do tej pory spotykałam. Naprawdę miło spędziłam wieczór. Na pewno milej niż z nią. Ja też się świetnie z tobą czuję. Pozwól. Szkoda tak szybko kończyć taki miły wieczór. Ale muszę wracać do Marysi. Cezary, przestań. Jedźmy do mnie. W następnym odcinku klient przynosi do Lombardu historyczne wiosło. To akurat to nadaje się ewentualnie na opał. No jak pan może? To wiosło trzymał sam Karol Wojtyła, nasz papież Polak. Kazimierz jest zaskoczony, kiedy dowiaduje się, kim jest nowy asystent Kornela. Poznajcie się, panowie. Iwo, mój asystent, Kazimierz, przyjaciel. Mężczyzna składa reklamację przeklętej maski. Powiesiłem ją w sypialni, no bo pasowała do wystroju. To była kompletna katastrofa. Nigdy coś takiego mi się nie zdarzyło. Adek ulega urokowi klientki. Więc co zrobimy z tak mile rozpoczętym wieczorem? Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.